Po latach udawania związku, współpracy z ekscentrycznym menadżerem, który negatywnie wpływał na psychikę dziewczyn, miał nadejść czas spokojnej współpracy z Eleną Kieper. Kobietą, która na samym początku ich kariery była odpowiedzialna za PR oraz teksty do 2 pierwszych hitowych utworów. Rolę opiekuna muzycznego miał ponownie objąć Galoyan, a oficjalną rolę producenta TA. Była to firma, której założycielem był Boris Rienski i, jak się wydaje, dziewczyny. Nowa umowa z Universal, dająca im wsparcie oraz dodatkową opiekę, została wynegocjowana. Układanka, która była w rozsypce, teraz zdaje się mieć wszystkie elementy na swoim miejscu, ale w przypadku Tatu nigdy nic nie jest proste. Pod koniec kwietnia 2004 roku Julia ogłasza, że jest w 3. miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest Paweł Sidorow, mistrz sztuk walki, który towarzyszył jej wszędzie przez ostatni rok i który zostawił dla niej swoją żonę i córkę. Z powodu ciąży koncert zaplanowany w Stanach Zjednoczonych na maj zostaje odwołany, a wszystkie inne występy przełożone na koniec września po narodzinach dziecka. Dziewczyna jest zdeterminowana, aby kontynuować pracę w studiu nad piosenkami na nowy album, przynajmniej do sierpnia. Utwory zostają natychmiast wybrane w Londynie przez Martina Kirschenbauma z Interscope na spotkaniu z Galoyanem. Sergio mieszka od jakiegoś czasu w Anglii i ta okoliczność okaże się znacząca dla nowego kierunku, jaki obierze styl Tatu. Zgodnie z ich dojrzalszym wizerunkiem, teksty nowych piosenek odzwierciedlają nowy kurs relacji między dziewczętami. Historia młodzieńczej miłości przedstawiona we wczesnych utworach przekształca się w obraz konfliktu między nimi po zdradzie Julii przez Lenę z mężczyzną, który dał jej dziecko. Z tytułami piosenek takimi jak Loves Me Not, Friend or Foe i Perfect Enemy fani mogą odnieść wrażenie, że są one całkowicie autobiograficzne. Nie mają jednak pojęcia, że ani Julia, ani Lena nie miały nic wspólnego z pisaniem słów. Wieczorem 9 lipca Julia źle się czuje i zostaje przewieziona do kliniki w obawie, że może dojść do przedwczesnego porodu. Kiedy kryzys mija, lekarze zabraniają jej dalszej pracy w czasie pozostałym do rozwiązania. Data premiery albumu, zaplanowana na koniec roku w ramach umowy z Universal, zostaje przesunięta. W lipcu i sierpniu Lena kontynuuje pracę w pojedynkę, nagrywając dema z Galoyanem w Moskwie. Prasa wypełnia pustkę pozostawioną przez częściową bezczynność Tatu wiadomościami i plotkami o Lenie. Najpierw ogłoszono, że zamierza kontynuować karierę solową równolegle z działalnością w grupie, następnie współpracę z piosenkarką Riną Rock, której producentem jest jej ojciec Siergiej Katin, a wreszcie jej zbliżający się ślub z byłym chłopakiem Andriejem. 23 września Julia rodzi małą Wiktorię, a wiadomość ta zostaje szeroko podana w prasie. The Sun korzysta z okazji, aby ogłosić powrót Tatu do Europy w listopadzie na wielki koncert na Wembley zorganizowany przez Trevora Horna z okazji 25-lecia jego działalności. Dochody z koncertu mają zostać przeznaczone na Prince's Trust. Brytyjski dziennik, który nigdy nie był przychylny Tatu, nie omieszkał wyrazić zwątpienia co do przyszłości grupy po tym, jak porzuciła ona swój ekscytujący, skandaliczny wizerunek. 1 października Komsomolskaja Prawda publikuje długi wywiad z Leną Katiną, w którym potwierdza ona m.in. swoje plany dotyczące solowego albumu, który ma być wyprodukowany przez jej ojca. Zapytana o jej obecne relacje z Wołkową, Lena przyznaje, że nie odwiedziła jej w klinice po porodzie, ale tylko dlatego, że Julia wyraźnie ją o to poprosiła. Mówi, że nie są przyjaciółkami, a siostrami i nie potrafią bez siebie żyć. 16 października Lena i Julia biorą udział w MTV Russian Music Awards jako goście honorowi, aby wręczyć swoim przyjaciołom ze Smash nagrodę dla najlepszego rosyjskiego zespołu roku. Julia wydaje się być w dobrej formie. Pierwszy muzyczny występ w ich nowym wcieleniu ma miejsce na koncercie Trevora Horna na Wembley, gdzie Julia pojawia się z nowo ufarbowanymi na popielaty blond włosami, a Lena z jej naturalnymi, kręconymi włosami, przyciętymi niezwykle krótko. Śpiewając z playbacku All the Things She Said, obejmują się i trzymają za ręce na scenie. Ale teraz jak dwie siostry. Nic, co mogłoby dać powód do jakiejkolwiek złośliwej interpretacji. Nowy wizerunek pozostawia młodszych członków widowni nieco zdezorientowanych.
Wiadomości o nagłej zmianie najwyraźniej nie były tak szeroko rozpowszechnione w Europie jak w Rosji, a ci, którzy spodziewali się, że dziewczęta wyjdą dzikie, buntownicze i prowokacyjne jak w 2003 roku, są gorzko rozczarowani. Użycie playbacku na Wembley miało na celu nie tylko odzwierciedlenie wagi wydarzenia, ale według Express Gazeta było konieczne z powodu powracających problemów głosowych Julii, prawdopodobnie spowodowanych poporodową nierównowagą hormonalną. W rezultacie nagrywanie nowego albumu zostaje ponownie zawieszone. W połowie grudnia stan głosu Julii wydaje się poprawiać. Tatu biorą udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym w Moskwie dla krewnych ofiar masakry w Biesłanie. Rok 2004, ten przełomowy i traumatyczny, który oznaczał punkt zwrotny, kończy się jeszcze jednym kubłem zimnej wody. Dziewczyny zostają nagrodzone tytułem najgorszego zespołu przez lesbijski magazyn After Ellen. Periodyk, który zaledwie rok wcześniej bronił ich wizerunku, przyznaje im ten tytuł, argumentując, że udawały lesbijski związek dla zwykłego zysku. Problemy głosowe Julii są nadal główną przeszkodą w pracy, a Interscope postanawia zasięgnąć porady jednego z największych trenerów wokalnych na świecie, Rona Andersona, który w przeszłości pracował z takimi osobami jak Kylie Minogue i Björk, aby wyeliminować problemy. Julia jest poddawana długim codziennym ćwiczeniom przez kilka tygodni, aby przyzwyczaić się do metody, którą Anderson zaleca, aby umożliwić jej uzyskanie efektu piszczenia bez nadwyrężania jej i tak już delikatnych strun głosowych. W rezultacie sesje nagraniowe przebiegają bardzo wolno, a mają do ukończenia 2 oddzielne albumy. Jeden w języku angielskim i drugą wersję w języku rosyjskim. 3 czerwca Tatu zostają zaproszone na Muse TV National Awards jako goście honorowi. W miesiącach poprzedzających wydarzenie Muse TV zapowiadało powrót grupy jako główną atrakcję, a duża sala tętni oczekiwaniem na ich występ, spodziewając się, że wywoła on raczej oburzenie niż sensację. Julia i Lena, stojące na szczycie wysokiej wieży, ubrane w krótkie czarne sukienki z gołymi nogami, utrzymują tę samą pozycję, trzymając się za ręce i nie śpiewając, podczas gdy odtwarzana jest zremiksowana instrumentalna wersja Jasa szła suma ku uciesze tłumu. Dziewczyny jednak nie śpiewają, sytuacja jest monumentalna, szaleje ogień, światła, ale w sumie nikt nie wie o co chodzi. Wygląda to trochę lepiej po kolejnej przerwie w ciemności. Julia i Lena schodzą po 2 kondygnacjach metalowych schodów do początkowych nut Obiezianka Nol, piosenki, która znajdzie się na nowym albumie. Tutaj pojawia się już śpiew. Następnego dnia rosyjscy krytycy nie są łaskawi dla Tatu. Internetowy magazyn muzyczny Zwuki Tru nazywa pokaz doskonałą demonstracją końca projektu, a Komsomolskaja Prawda, odnosząc się do skąpych strojów noszonych przez Lenę i Julię, umieszcza nagłówek: nawet rozbieranie się nie może uratować Tatu. I nie omieszka wspomnieć, że ich sylwetki są nieco pełniejsze niż wcześniej. W tym samym czasie zaczynają się rozchodzić wieści o nowym albumie. Tytuł rosyjskiej wersji to Ludi Inwalidy, niepełnosprawni ludzie, podczas gdy angielska wersja to Dangerous and Moving. Ogłoszono niesamowitą informację. Udział Stinga, który zagra na swoim legendarnym Fender P-Bass w piosence Friend or Foe. Lena i Julia tak naprawdę nie spotykają się ze Stingiem, który nagrywa swoją partię w Nowym Jorku. Tempo pracy zaczyna przyspieszać. Między sesjami nagrywania piosenek w języku rosyjskim są również zaangażowane w sesje zdjęciowe do okładek, plakatów i materiałów promocyjnych dla obu albumów. Dziewczyny spotykają się również ponownie ze swoim oficjalnym zespołem po wielu miesiącach przerwy, aby wypróbować nowe piosenki na żywo i przyzwyczaić się do ponownej współpracy, i po raz pierwszy spotykają swoją nową menadżerkę, która ma otworzyć dla nich rynek amerykański. Jest to znana Karis Henry, która w swoim portfolio ma chociażby współpracę z Madonną. Niestety w prawdziwym stylu Tatu ta szansa zostaje bezpowrotnie utracona w ciągu kilku tygodni. Singiel All About Us jest planowany jako pierwszy z albumu, a zatem jest to utwór, który ma go napędzać. Do stworzenia teledysku zatrudniony zostaje znany hollywoodzki reżyser James Cox. Udaje się połączyć stare wyobrażenie Tatu z ich nowym, mniej jednoznacznym dorosłym wizerunkiem, aby stworzyć teledysk, który spodoba się zarówno starym, jak i nowym fanom. Szokujący czynnik zwraca się teraz ku przemocy.
Obrazy Julii poddawanej biciu i jej agresora, któremu rozwalono głowę z bliskiej odległości, przypominają styl Tarantino z Pulp Fiction sprzed 10 lat, który nie był wcześniej używany w klipie muzycznym, a zwłaszcza takim, w którym artystami są dwie piosenkarki, a nie zespół black metalowy. Prawi Amerykanie są jednak zaniepokojeni, że teledysk jest złym przykładem dla młodzieży z wielu powodów. Od przypadkowego picia alkoholu przez Julię, gdy chodzi po ulicach nocą skąpo ubrana, następnie zadającą się z nieznajomym, po niebezpieczną jazdę Leny, która kieruje samochód jedną ręką, bez zapiętych pasów, rozmawiając przez telefon komórkowy. Aby uniknąć tych samych problemów z cenzurą i bojkotem, które nękały teledysk do All the Things She Said, przygotowano również łagodniejszą wersję dla telewizji, ale ocenzurowana wersja, która jest wydana jako pierwsza, traci wiele ze swojego wpływu i atrakcyjności. Cox nagrywa również teledysk do Ludzi Invalidy w tym samym czasie, używając praktycznie tego samego planu. Ten klip również ma wywołać sensację, pokazując Lenę i Julię pogrążone w skrajnie zdeprawowanym społeczeństwie, choć tylko jako oszołomione obserwatorki. Kręcenie teledysku jest utrudnione. Plan znajduje się w jednej z najgorszych dzielnic Los Angeles, a wielu statystów to faktyczni włóczędzy zwerbowani z okolicznych ulic. Niektóre z postaci w teledysku cierpią na różne niepełnosprawności, a decyzja reżysera o ich wykorzystaniu komplikuje zadanie. Utwór finalnie nie zostaje wydany jako singiel, mimo że jest to preferowany wybór dziewczyn. Pod wideo na kanale Tatu widnieje opis, chociaż ta piosenka z drugiego albumu zespołu ma swoją anglojęzyczną wersję, teledysk ukazał się tylko w wersji rosyjskojęzycznej. All About Us debiutuje na europejskich listach przebojów, w tym w Wielkiej Brytanii, i osiąga 8. miejsce. Po świętowaniu swoich 20 urodzin w Moskwie, Lena dołącza do Julii w Japonii na mini-trasę promocyjną, podczas której spotykają się z fanami i nagrywają wywiad oraz występ dla popularnego programu Utaban Show. Program jest nagrywany, aby uniknąć tych samych problemów, co w 2003 roku. Zresztą prowadzący wyraźnie się do tego odnosi, mówiąc ironicznie: proszę, nie wychodźcie w połowie programu. 13 października, zamiast planowanej podróży do Izraela w ramach promocji, Tatu lecą do Los Angeles, aby nakręcić teledysk do Friend or Foe z tym samym reżyserem Coxem. Universal przyspieszył datę kręcenia, ponieważ zamierzają wydać ten utwór jako drugi singiel z albumu, zamiast Dangerous and Moving. Wideo jest realizowane w dniach 16 i 17 października wewnątrz Bronson Caves w Hollywood Hills, które były wykorzystywane jako plan dla serialu telewizyjnego Batman z lat 60. Fabuła jest bardzo prosta. Lena i Julia wjeżdżają z pełną prędkością do jaskini kabrioletem, gdzie spotykają się ze swoim zespołem i kilkoma przyjaciółmi, aby ćwiczyć przed koncertem. Podczas próby tak wczuwają się w piosenkę, że jaskinia wkrótce zamienia się w improwizowaną dyskotekę. 18 października wracają do Moskwy na oficjalną premierę albumu Ludzi Invalidy, zaplanowaną na 21 października. Dangerous and Moving, czyli angielska wersja, została wydana kilka dni wcześniej. Tydzień później Tatu ponownie występują w rosyjskiej stolicy, w Gaudi Arena. Pomimo spóźnienia, zresztą jak zwykle, potrafią porwać przybyły tłum, śpiewając na żywo 8 piosenek z nowego albumu. W międzyczasie, w prasie specjalistycznej, pojawiają się pierwsze recenzje nowego albumu i jak zwykle są one mieszane. Barry Walters z Rolling Stone nie zaprzecza przyjemności mrocznych hitów dance pop, ale jednocześnie kwestionuje zbyt proste melodie niektórych piosenek i ostatecznie dochodzi do wniosku, że Tatu nie zostało zaprojektowane, aby trwać. Roger Holland z Pop Matters jest całkowicie odmiennego zdania. Porównuje Tatu do Abby i Madonny oraz zwraca uwagę, że dziewczyny najlepiej śpiewają w swoim własnym języku. 3 listopada zostają zaproszone do wzięcia udziału w MTV Europe Music Awards jako goście, aby wręczyć Robbie Williamsowi nagrodę dla najlepszego piosenkarza roku. Odbierając trofeum, Williams, wyraźnie nieświadomy niedawno zmienionej sytuacji dziewczyn, mówi: kocham waszą miłość do kobiet. Tydzień później Tatu wznawiają swoją trasę promocyjną i ponownie przekonują się, że informacje nie rozeszły się tak szeroko, jakby tego oczekiwano. Przed koncertem w Tajwanie Julia jest ponownie proszona o wyjaśnienie natury jej związku z Leną.
udziela tej samej odpowiedzi, którą powtarza od roku: jest między nami głębokie uczucie. Znamy się od ponad 10 lat, ale nigdy nie twierdziłyśmy, że jesteśmy lesbijkami. Kochamy się, jesteśmy jak siostry, nie ma w tym nic niemoralnego. Wkrótce potem jednak wszystko znów staje pod znakiem zapytania, gdy mówi o tym, jak ona i Lena spędziły poprzednią noc osobno, mówiąc: nie mogę bez niej spać, co daje prezenterowi otwarte zaproszenie do ironicznej odpowiedzi: uważajcie, kiedy śpicie razem. Rok 2006 to złoty czas dla grupy pod względem występów na żywo. W końcu, po wszystkich problemach związanych z głosem Julii w 2003 roku, rozstaniu z Szapowałowem, ciąży Julii w 2004 roku i długim okresie spędzonym w USA na nagrywaniu albumu w 2005 roku, dziewczyny wróciły i mogą teraz poświęcić cały swój czas na występy na żywo i koncerty. Udaje się odwiedzić wiele krajów, a przy okazji zgarnąć kilka nagród. W styczniu w Finlandii są nominowane do nagrody dla najlepszej grupy pop i najlepszej grupy międzynarodowej i wygrywają obie nagrody. W lutym singiel Friend or Foe zaczyna wspinać się na listy przebojów w Europie, a Interscope ogłasza, że trzecim singlem z albumu będzie Gomen Nasai. Choć dziewczyny sporo występują, to nie mijają stare, znane już problemy. Odwoływanie koncertów. 1 kwietnia miały być w Santiago w Chile. Miało być to otwarcie trasy promocyjnej, ale wizyta w południowoamerykańskim kraju zostaje przełożona o 20 dni z powodu rzekomych problemów z wizami wjazdowymi. Lokalna prasa donosi jednak, że na niecały tydzień przed wydarzeniem sprzedano tylko 3000 z 9000 dostępnych biletów. 2 tygodnie później kolejna próba przełożenia kończy się niepowodzeniem, gdy jeden ze sponsorów się wycofuje, a wydarzenie zostaje całkowicie odwołane. Trasa zaczyna się więc 11 kwietnia w Tallinie w Estonii. Arena, która może pomieścić 10 000 osób, jest zapełniona tylko w połowie, a publiczność pozostaje niewzruszona, gdy widzi dziewczyny na scenie w futrach, co nie było dla nich typowymi strojami. Atmosfera ociepla się, gdy dziewczyny przebierają się w swój zwyczajowy styl, a jeszcze bardziej, gdy śpiewają swoje stare hity. W tym samym czasie kanał muzyczny Muz TV rozpoczyna emisję nowego programu zatytułowanego Ekspedycja Tattoo, podobnego do reality show, przedstawiającego życie Julii i Leny w ciągu 30 dni od połowy marca do połowy kwietnia 2006 roku. Lena i Julia wydają się znacznie bardziej dojrzałe i niezależne niż w przeszłości. Reality show składa się z 18 odcinków i ujawnia szaleńcze tempo, w jakim pracują Julia i Lena. Podróże, wywiady, próby, koncerty, spotkania z fanami i tym podobne. Publiczność może również zobaczyć najbardziej prywatne momenty Julii i Leny, takie jak spotkania z przyjaciółmi z dzieciństwa, a nawet wejść do ich pokoju hotelowego. Trzeci etap trasy promocyjnej odbywa się w Petersburgu. Koncert 28 kwietnia ma się rozpocząć o godzinie 19, ale jak zwykle Julia i Lena są spóźnione, a zespół zaczyna grać pierwsze nuty wstępu do Ludi Inwalidy dopiero po 20. To najważniejszy koncert z pierwszej części trasy, który zostanie nagrany przez kamery w celu wydania na DVD pod tytułem Truth Live in St. Petersburg. Wydawnictwo jest jednak nękane problemami w prawdziwym stylu tattoo i zostaje wydane dopiero w 2007 roku. Chociaż petersburski Arena nie jest całkowicie wyprzedany i jest wiele pustych miejsc, to koncert zostaje okrzyknięty w prasie wielkim sukcesem. Dziennikarze oddają dziewczynom uznanie, podkreślając, że występ był na światowym poziomie i obwiniają Szapowałowa za podejście do wczesnych koncertów oraz wysłanie dziewczyn na Eurowizję, kiedy one mogłyby występować w taki sposób cały czas. Ogłaszają to nowymi narodzinami tattoo. Gdy tylko osiągają ten sukces w Petersburgu, to powracają na czołówki gazet. W wywiadzie opublikowanym w magazynie Bravo, Julia niespodziewanie przyznaje się do związku z Władikiem Topałowem, swoim byłym chłopakiem, który do niedawna był połową duetu Smash. 17 maja biorą udział w programie na żywo w STS. Dziewczyny wydają się pewne siebie. Po raz kolejny poruszają kwestię rozstania z Szapowałowem, mówiąc z szacunkiem i wdzięcznością dla swojego mentora, ale jednocześnie zapewniając, że są teraz dorosłe i chcą przejąć całkowitą kontrolę nad swoją przyszłością jako artystki. Potwierdzają, że aktywnie uczestniczą w wyborze muzyki wraz ze swoim personelem i zajmują się produkcją wokalną w utworach w języku rosyjskim. Odpowiedzialność za wersje anglojęzyczne jest całkowicie pozostawiona Interscope. Trwa globalna trasa promocyjna. Kilka koncertów o słabej frekwencji, kilka odwołanych, a kilka wyprzedanych.
Dziewczynom udało się odwiedzić Belgię, Meksyk, odwołać koncert w Mongolii, przeprowadzić azjatycką część trasy. 28 lipca są w Helsinkach w Finlandii, gdzie występują na żywo na Race i Rock Festival. Kilka dni później Universal ogłasza wydanie we wrześniu albumu The Best, zawierającego utwory z pierwszych 2 albumów. Ogłoszenie wprawia fanów w konsternację. Albumy z największymi hitami zwykle ukazują się po 3. lub 4. krążku, a ich The Best nie zawiera nawet żadnych niepublikowanych utworów, które mogłyby to uzasadnić. Słuchacze muszą poczekać do końca sierpnia, zanim otrzymają odpowiedź na to zrozumiałe zamieszanie. Tattoo wracają do Japonii po prawie rocznej nieobecności, aby promować wydanie DVD Truth. W ciągu pierwszych 48 godzin w Tokio udzielają wywiadów, otwierają wystawę fajerwerków, występują w Club Addict i nagrywają audycję radiową. 18 sierpnia są spodziewane w Nagoi, gdzie po kilku spotkaniach z prasą, radiem i telewizją zaplanowano 3 krótkie występy w 3 różnych częściach miasta. Czas nie wydaje się jednak szczególnie dobrze przemyślany i kiedy samochód Julii i Leny przyjeżdża do Club Holiday około 22:30, dowiadują się, że klub jest wciąż w połowie pusty. Ponieważ pozostałe 2 występy mają się rozpocząć wkrótce potem, kierownictwo decyduje się udać prosto do pozostałych 2 miejsc. Odwołanie pierwszego występu, które zostaje ogłoszone dopiero po tym, jak zespół rozpoczął już próbę, jest szeroko opisywane w prasie następnego dnia. Znaczenie, jakie prasa nadaje temu incydentowi, zmusza Neformat, który dba o interesy w tym kraju, do wydania oświadczenia, w którym stwierdza, że decyzja o odwołaniu koncertu została uzgodniona z menadżerem klubu, a wydarzenie nie było odpowiednio promowane. Reszta japońskiej trasy przebiega bez dalszych problemów. Z Hokkaido, gdzie grały ostatni koncert w kraju kwitnącej wiśni, miały polecieć prosto do Jużno-Sachalińska. Ale cała seria występów zaplanowana na ostatni tydzień sierpnia została odwołana. Pierwszy oficjalny komunikat jako powód odwołania podaje katastrofę lotniczą pod Donieckiem z 22 sierpnia, w której zginęło 170 osób, ale plotki o odwołaniu trasy pojawiły się już we wschodniej Rosji 2 dni przed katastrofą, kiedy grupa była jeszcze w Japonii. Wydaje się, że krąży nad nimi jakieś fatum, nawet po latach bez Szapowałowa. 31 sierpnia krótki komunikat ogłasza wzajemnie uzgodnione rozwiązanie umowy wiążącej Tattoo z Universal International. Pomimo rutynowych wzajemnych podziękowań wyrażonych w oficjalnym komunikacie prasowym, prasa próbuje znaleźć przyczyny nieporozumień, które pojawiły się ostatnio między grupą a wytwórnią płytową, spekulując na temat nadmiernych żądań Tattoo dotyczących nagrania nowego albumu i teledysków do niego. Bez względu na powód, który skłonił do zawodowego rozłamu, ważne jest, aby porównać międzynarodowe wyniki sprzedaży 2 albumów. Materiał 200 km/h in the wrong line, który sprzedał się w prawie 2 milionach egzemplarzy w samej Japonii i łącznie około 5 milionów na całym świecie, podczas gdy Dangerous and Moving nie osiągnął nawet 1 miliona, wliczając w to wszystkie kraje, w których był w sprzedaży. Różnica jest jeszcze bardziej uderzająca, gdy weźmie się pod uwagę, że sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwszy materiał sprzedał się w liczbie nieco poniżej 900 tysięcy egzemplarzy, to drugi w niewiele ponad 1/10 tej liczby. Universal zainwestował znacznie więcej w produkcję drugiego albumu niż w pierwszy. Przebywały w Los Angeles przez pełne 6 miesięcy, aby go nagrać. Sprowadzono autorów, artystów i wysokiej klasy profesjonalnych techników. Teledyski wyprodukowane w USA były znacznie bardziej wyrafinowane i kosztowne w produkcji niż te, które Szapowałow produkował w swojej erze w Rosji. Należy jednak również wziąć pod uwagę trendy rynkowe. Pierwsza dekada XXI wieku była druzgocąca dla światowego przemysłu muzycznego. Piractwo doprowadziło do załamania w branży. Już w momencie pojawienia się debiutu Tattoo 10 najlepiej sprzedających się albumów na całym świecie sprzedało się w łącznej liczbie zaledwie 33,5 miliona egzemplarzy, dokładnie o połowę mniej niż 2 lata wcześniej. W związku z tym nie do pomyślenia byłoby 3 lata później osiągnięcie takich samych wyników jak w przypadku pierwszego albumu. Ta częściowa klęska Tattoo jest również wynikiem połączenia różnych przyczyn. Niewątpliwie to, że nie miały już tej fenomenalnej siły napędowej w postaci kontrowersyjnego i szokującego wizerunku, zrobiło swoje.
Ich początkową grupą docelową byli nastolatkowie w wieku od 13 do 17 lat. Nie ma co się oszukiwać, to niezbyt wierni fani. Dziewczyny dorastały, a przede wszystkim już nie szokowały, a to przyniosło rozczarowanie dużej ilości osób. Dodatkowo okres pomiędzy albumami był zdecydowanie za długi. Jeśli przeanalizujemy kariery młodych artystów, którzy debiutowali w tym samym okresie, okaże się, że Pink wydała swój drugi album 19 miesięcy po pierwszym, Britney Spears po 16 miesiącach, Christina Aguilera po zaledwie 13, a Tatu po 34 długich miesiącach. 3 lata to długi czas sam w sobie, ale to wieczność, gdy weźmie się pod uwagę wiek fanów Julii i Leny. Życie nastolatka zmienia się radykalnie. Z bycia kimś niewiele więcej niż dzieckiem stają się młodymi dorosłymi. Ich gusta muzyczne zmieniają się podobnie jak ich idole, jeśli nie dasz im wystarczającej zachęty, aby pozostać z tobą. Ironicznie sprawdziły się tutaj słowa Shapovałowa, który w 2003 roku powiedział: piosenkarze nie mogą pozostawać u szczytu światowej sławy przez bardzo długi czas. Jeśli nie uda się nam utrzymać globalnej ekspozycji w mediach dzisiaj, jutro będzie to całkowicie bezużyteczne. Świat nas nie potrzebuje. Nie trudno było się domyślić, że współpraca między Universalem a Tatu dobiegła końca na kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem. Przy powtarzających się opóźnieniach w wydaniu DVD Truth i nagłym wydaniu płyty The Best stało się to aż nadto jasne. Fonograficzny gigant próbował odzyskać jak najwięcej ze swojej inwestycji w grupę, stawiając wszystko na album The Best, który z pewnością sprzeda się w sporej liczbie egzemplarzy, a wyniki to potwierdzają. Firma TA Music zostaje zepchnięta do undergroundu i to nie bynajmniej z ambicjonalnych pobudek. Ogłaszają, że działania są kontynuowane, a nowy album zostanie wydany w 2007 roku i że cały zespół, określany jako niezbędny, pozostaje z nimi. Pojawiają się problemy z występami na żywo. Oświadczenie wydane 7 września po koncercie w Samarze ogłasza zaprzestanie współpracy między Tatu a Kreml Koncert, agencją, która organizowała im część wydarzeń na trasie. Kreml Koncert broni się mówiąc, że grupa nie jest w stanie przyciągnąć wystarczająco dużej publiczności, aby pokryć koszty i że koncerty w Samarze i Kaliningradzie odbyły się przed zaledwie kilkoma tysiącami osób. Żenia Wojewodina, rzeczniczka prasowa Tatu, odbija, że problemy po rosyjskiej stronie trasy były spowodowane głównie przez lokalnych organizatorów. Płatności często nie były dokonywane, a koncerty odpowiednio promowane. Podczas gdy ich management próbuje zreorganizować koncerty, dziewczyny lecą z zespołem do Seulu, aby wystąpić na Festiwalu Kultury Rosyjskiej odbywającym się w stolicy Korei Południowej. To pierwszy w historii koncert Tatu w Korei, a wydarzenie to przyciąga wiele uwagi ze strony publiczności i lokalnej prasy. Koncert w Olympic Hall jest sukcesem. Dziewczyny realizują zwykły program trasy, ale tym razem podczas Gomen Nasai odwracają się, przytulają i całują w usta. Choć jest to bardziej zabawne niż zmysłowe, to obrazy pocałunku są następnego dnia nagłaśniane we wszystkich koreańskich sieciach nadawczych. 21 września All About Us zdobywa nagrodę dla najlepszego teledysku roku na MTV Russian Music Awards. Ale Julia i Lena nie uczestniczą w ceremonii w Petersburgu. Powód został wyjaśniony kilka dni wcześniej podczas konferencji prasowej w Seulu przez samą Julię. Organizatorzy nie planowali występu Tatu w ramach pokazu, a ona i Lena nie były zainteresowane byciem tam tylko jako goście. Następnego dnia dziewczyny biorą udział w ceremonii w Teatrze Mosowietu w Moskwie z okazji wręczenia nagród GQ. Zostają nazwane kobietami roku 2006 przez popularny magazyn dla mężczyzn. Tymczasem podczas gdy album The Best debiutuje na Tajwanie i osiąga pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży, Julia ujawnia w wywiadzie dla Radia Rosja Kijów, że na początku 2007 roku mają rozpocząć zdjęcia do filmu z Tatu w roli głównej. Film, który ma być nakręcony przez znanego amerykańskiego reżysera, będzie oparty na noweli zatytułowanej Tatu Come Back Aleksieja Mitrofanowa i Anastazji Moisiejewej. Moisiejewa jest studentką historii sztuki na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym, a Mitrofanow jest 40-letnim członkiem Narodowej Partii Liberalno-Demokratycznej, miłośnikiem filmów i znanym fanem Tatu, a w szczególności Wołkowej. Julia poznała go na premierze magazynu dla kobiet. Od tego czasu spotykali się przy różnych okazjach, a Mitrofanow bez ogródek wspierał grupę w wielu wywiadach.
Nawet zaproponował Julię i Lenę jako laureatki Orderu Przyjaźni w listopadzie 2005 roku. A ten przyznawany jest tym, którzy wnieśli znaczący wkład w Rosję w nawiązywaniu więzi przyjaźni z innymi narodami. Propozycja została później odrzucona przez komisję. Tattoo Come Back to historia opowiedziana za pomocą serii wiadomości tekstowych o związku między dwiema dziewczynami, które po zaprzyjaźnieniu się przez internet w końcu spotykają się osobiście na koncercie w moskiewskiej Gaudi Arena i jest oparta na prawdziwej historii. Nie jest to stricte książka o tattoo, które pojawiają się tylko w tle. Z kilkoma niepowodzeniami, na przykład odwołanie koncertu w Permie z powodu nieokreślonych problemów technicznych, trasa jest kontynuowana w Kirowie, Jekaterynburgu, Wołgogradzie, Ufie, a później na Syberii w Surgucie i Nowosybirsku z wielkimi sukcesami pod względem publiczności i recenzji. 13 listopada ma być datą emisji pierwszego z nowej serii reality show zatytułowanego Travel Party, nakręconego podczas trasy koncertowej w Japonii. Program zostaje usunięty z ramówki w ostatniej chwili i przełożony na późniejszy termin. Do dzisiaj jednak nie został zrealizowany. 14 listopada są w Irkucku na ostatnim etapie syberyjskiej trasy koncertowej. 2 dni później są w stolicy Armenii, Erywaniu, a na koniec 19 listopada zamykają tę część trasy koncertem w Jarosławiu w Rosji. Po powrocie do domu stają teraz w obliczu problemu ludzi inwalidy. Leonid Wokujew, przewodniczący Komitetu Praw Człowieka Rosyjskiej Republiki Komi, publicznie deklaruje swój zamiar ścigania grupy Tattoo za pośrednictwem prokuratury moskiewskiej za pogardę dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do frazy zawartej w książeczce dołączonej do albumu, która brzmi: niepełnosprawni ludzie rodzą się tacy i umrą tacy. Nie wiedzą, co to znaczy być człowiekiem. Są tylko imitacjami opartymi na modelu człekokształtnym. Mają nogi, ręce i inne części ciała. Fizycznie są nie do odróżnienia od ludzi, ale osoby niepełnosprawne nie żyją, tylko funkcjonują. Ich działania są określone przez prawa mechaniki i mają 4 ustawienia: okrucieństwo, głupotę, chciwość, podłość. Wszystko, co robią, jest operacyjne, przewidywalne, słabe i destrukcyjne. Wiadomość ta wywołuje spore poruszenie w Rosji, a Julia i Lena są zapraszane do licznych programów radiowych i telewizyjnych, aby wyrazić swoje poglądy na ten temat. Przez mikrofony BBC Radio Russia Lena wyjaśnia: ludzi inwalidy można interpretować w niewłaściwy sposób, ale nie ma mowy, aby wyjaśnienie, do którego się odnosi, mogło być interpretowane niejednoznacznie. Oczywiście odnosi się do moralnych inwalidów, ludzi, którzy nie mają ludzkiej duszy ani uczuć. Mamy ogromny szacunek dla osób niepełnosprawnych i zawsze dbamy o to, aby zarezerwować dla nich specjalne miejsca na naszych koncertach. Spotykamy się z nimi i robimy sobie z nimi zdjęcia. Po wielu szumach okazuje się, że to burza w szklance wody. Nic więcej nie słychać o rzekomym pozwie sądowym w kolejnych miesiącach. Pierwsze prasowe pogłoski o filmie Tattoo Come Back pojawiają się w prasie w styczniu 2007 roku. Zdjęcia mają się rozpocząć wiosną, a domem produkcyjnym będzie Russian American Movie Company. Julia i Lena są w tym czasie w Niemczech razem ze Svenem Martinem, aby nagrać pierwsze dema piosenek na nowy album. Najwcześniejsze wersje Nie żalej, You and I Belly Plaszik są nagrywane w tym okresie, a nad Running Blind pracują w studiach Record Bay w Mönchengladbach. Celem grupy w tej chwili jest wyprodukowanie albumu o mniej wymagającej treści niż ostatni. Na początku lutego Julia po raz kolejny staje się celem prasy brukowej z powodu rzekomych ekscesów jej byłego chłopaka Włada wobec niej i jej nowego partnera Parwiza. Jedyną odpowiedzią Julii jest 2-tygodniowa przerwa w Tajlandii, z dala od Moskwy i całej kontrowersji, z nowym narzeczonym. Julia coraz częściej widywana jest w towarzystwie młodego biznesmena Parvisa Jasinowa, a lokalna prasa nie marnuje czasu na rozpowszechnianie plotek o zbliżającym się ślubie. Ponieważ jej nowy chłopak jest muzułmaninem i jest już żonaty oraz ma dzieci. Szybko rozchodzi się plotka, że Julia może przejść na islam, aby zostać jego drugą żoną, ponieważ to wyznanie pozwala na poligamię. Ukazuje się odcinek Bliżej Gwiazd z Tattoo jako bohaterkami, a tam ujawniono więcej szczegółów na temat filmu, do którego zdjęcia mają się wkrótce rozpocząć i potrwać kilka miesięcy. Autor książki, Mitrofanow, potwierdza, że jest ona inspirowana prawdziwą historią 2 fanek tattoo, które zamierzają uciec razem do Moskwy.
Podczas kłótni, która wybucha, gdy próbują zdobyć dowody osobiste od swoich rodziców, matka jednej z nich zostaje przypadkowo zabita. Dziewczyny trafiają do więzienia i pytają, czy mogą odbywać kary w tej samej celi, w której są do dziś. W wywiadzie Julia mówi, że wierzy, że będzie to film pełen skandalu i oburzenia w prawdziwym stylu Tattoo, a ona i Lena zagrają same siebie. 24 kwietnia ukazuje się książka Podniebiesna Kati Lodokoł. Tytuł celowo nawiązuje do reality show z 2004 roku. Autorka twierdzi, że została wysłana przez Iwana Szapowałowa, aby śledzić Julię i Lenę wszędzie oraz monitorować ich ruchy w oczekiwaniu na ich spodziewany bunt. Według mocno fabularyzowanej wersji autorki, dziewczyny celowo zmieniły swój publiczny wizerunek od 2003 roku, aby sprowokować rozstanie z Szapowałowem, ale ich romantyczny związek był prawdziwy, a nie symulowany. Na potwierdzenie tego, zdaniem pisarki, jest tekst Loves Me Not, który miał być zainspirowany romansem, gdy Julia była zaręczona z mężczyzną i zaszła z nim w ciążę, ale zostawiła go po tym, jak zdała sobie sprawę, że straciła najważniejszą rzecz, jaką miała, czyli Lenę. Wydanie książki nie wywołuje żadnej znaczącej reakcji ze strony Julii i Leny. 27 maja to dzień zaplanowany na Paradę Równości w Moskwie. Wydarzenie to zostało zakazane przez burmistrza rosyjskiej stolicy rok wcześniej i po raz kolejny władze wydają się być zdeterminowane, aby odmówić zgody na paradę. 17 maja Julia i Lena, przebywając w Los Angeles, decydują się wydać komunikat, w którym deklarują swoje poparcie dla tych, którzy bronią wolnego wyboru. Dziewczyny kończą, mówiąc, że zamierzają zrobić wszystko, co możliwe, aby wziąć udział w paradzie w Moskwie pod koniec tego miesiąca. Dotrzymują obietnicy i są obecne na konferencji prasowej 26 maja, aby ogłosić, że następnego dnia na ulicy Twerskiej odbędzie się demonstracja przeciwko zakazowi parady. Oczekuje się, że setki aktywistów pojawią się o wyznaczonej godzinie następnego ranka, ale kiedy Julia i Lena przybywają, widzą tylko około 50 osób. Grupa protestujących zostaje zaatakowana przez skinheadów pomimo obecności policji, a dziewczyny są natychmiast usuwane na bezpieczną odległość. Następnego dnia w wywiadzie Julia mówi, że jest zszokowana, iż Moskwa okazała się niecywilizowanym miejscem, w którym ludzie boją się wyjść na ulicę, aby zadeklarować swoją wolność. Jak ujawnia niedługo po tych wydarzeniach magazyn Twój Den, Julia, będąca już w 3. miesiącu, jest szczęśliwa, że może dać Parwizowi dziecko, a jej jedynym zmartwieniem jest to, jak na tę wiadomość zareaguje jego żona. 24 czerwca Tattoo są spodziewane jako główne artystki na festiwalu Zwukowaja Dorożka MK, zaplanowanym w plenerowym kompleksie sportowym Łużniki w Moskwie. Wiadomość o ciąży Julii martwi organizatorów, a także fanów Tattoo, którzy mają nadzieję usłyszeć jedną z piosenek z albumu, który obecnie nagrywają w studiach w Los Angeles. Ale sama Julia uspokaja wszystkich na łamach MKRU, mówiąc: to nie jest moja pierwsza ciąża i wiem, co robić. Jestem w dobrej formie i planuję występować przynajmniej do końca października. I Tattoo rzeczywiście pojawiają się na scenie i po raz pierwszy wykonują piosenkę z nowego albumu. A to jest Nie żalej. Przejmująca ballada, która według Leny sprawiła, że jej matka płakała, gdy usłyszała ją po raz pierwszy. Chociaż dziewczyna twierdzi, że jest zachwycona ciążą Julii, prasa sugeruje, że Katina jest bardzo zirytowana koniecznością ponownego wstrzymania działalności artystycznej Tattoo. Według doniesień magazynu Żyźń wymienia tylko kilka niezbędnych słów z Julią, a po koncercie celowo ją ignoruje. Bez względu na to, czy te plotki były prawdziwe, faktem jest, że druga ciąża Wołkowej nadeszła w bardzo ciężkim momencie dla kariery Tattoo. Po tym, jak z ogromnym trudem w 2005 roku powróciły na scenę i mozolnie próbowały odbudować swoją pozycję. Ale w rzeczywistości niekoniecznie to ciąża Julii przekreśla wspólną artystyczną podróż dziewczyn. Pod koniec czerwca pojawiają się sprzeczne doniesienia na temat etapu rozwoju nowego albumu. Z jednej strony Lena odpowiada na pytania fanów w swoim internetowym blogu, mówiąc, że ten jest prawie gotowy, ale z drugiej strony są wypowiedzi gitarzysty zespołu, który twierdzi, że nadal bardzo mało wie o nowych piosenkach i że w rzeczywistości nic jeszcze nie zostało nagrane. Pomimo iż dziewczyny ciągle latają do Los Angeles, jedyną pewną rzeczą, jak podaje MKRU, wydaje się być tytuł Uprawlenie odbrosami, gospodarowanie odpadami. Wybór tego dziwnego tytułu
został wyjaśniony przez dziewczyny ponad rok później w wywiadzie radiowym. Podczas inspekcji do teledysków USA rzekomo zobaczyły elegancki napis w kolorze białym na bujnym zielonym trawniku, który mówił właśnie to. Ogromny kontrast między otoczeniem a tym, co faktycznie mówił napis, pobudził ich wyobraźnię. Na początku lipca Julia i Lena kręcą pierwsze sceny filmu, teraz z nowym tymczasowym tytułem Finding Tattoo w opuszczonym browarze Badajewskiego. To finałowe sceny, w których Julia i Lena wyciągają bohaterkę graną przez Miszę Barton z więzienia. 12 lipca podczas odcinka Showbiz Obnażenny, skupiającego się na ostatnich romansach Julii, wypowiedź wyrwana z kontekstu staje się tematem krótkiego artykułu pod jednoznacznym nagłówkiem „Wołkowa opuszcza tatu dla kariery solowej”. Julia jednak osobiście zaprzecza plotkom na konferencji prasowej w Almaty w Kazachstanie, a to właśnie tam otrzymują najwyższe noty za występ na Planet of Music Festival zaraz przed 6 koncertami w ramach trasy muzycznej zorganizowanej przez Coca-Colę w Kazachstanie, która zakończy się 27 tego samego miesiąca w Karagandzie. Po wyczerpującej trasie koncertowej w 2006 roku dziewczyny trzymały się z dala od sceny przez wiele miesięcy i odczuwają tego skutki. Rosyjskie wydanie miesięcznika Forbes publikuje w sierpniowym numerze ranking 50 najbogatszych gwiazd estrady w kraju, zajmują dopiero 36 miejsce, podczas gdy rok wcześniej były na 6 miejscu. Ranking jest tworzony na podstawie wpływów ze sprzedaży biletów, obecności w mediach i zainteresowania publicznego artystami w okresie od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007. W tym okresie zarobiły tylko $1 400 000, podczas gdy w poprzednim okresie zarobiły $3 300 000. Rozmawiając z kamerami Russia Today, twierdzą, że nie są szczególnie zaskoczone ustaleniami magazynu. Nie zrobiłyśmy nic szczególnego, aby dostać się do rankingu Forbesa i szczerze mówiąc, nie obchodzi nas to. Wiemy tylko, że jesteśmy najsłynniejszymi rosyjskimi piosenkarkami na świecie. Pomimo pewności siebie, ich pozycja w rankingu jest jednak dosadnym przedstawieniem malejącego potencjału komercyjnego. W sierpniu 2007 roku wciąż nie są świadome tego, co je czeka i ciężko pracują nad produkcją filmu. 15 Julia, Lena i cały zespół dają darmowy koncert w B1 w Moskwie, aby nakręcić finałową scenę filmu. I po raz pierwszy publicznie wykonują You and I, piosenkę, która na potrzeby historii została napisana przez dwie bohaterki. Ponieważ ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej grupy niecały tydzień przed akcją, miejsce, które może pomieścić 3000 osób, zdołało przyciągnąć tylko 500 fanów. Kierownictwo szybko wskazuje, że była to wymagana liczba. Dzięki umiejętnemu rozmieszczeniu udaje się sprawić wrażenie, że są tam tłumy. Chociaż po koncercie w B1 liczba niepublikowanych piosenek, które jednak doczekały się wykonań podczas koncertów, wynosi teraz 3, to pod koniec sierpnia album jest dalej w zawieszeniu. Sergio Galoyan pisał na swoim blogu, że zasugerował dobrych 15 piosenek, z których 4 zostały przerobione na dema, ale nadal nie wie, które piosenki zostaną faktycznie nagrane. 12 września, prawie rok po planowanej dacie, długo oczekiwane DVD Truth Live in St. Petersburg zostaje ostatecznie wydane w Japonii. Chociaż Julia jest już w 6. miesiącu ciąży, poddaje się długiemu lotowi do Los Angeles na początku października, gdzie kręcony jest nowy teledysk do Belly Plasik z tekstem inspirowanym 3 wierszami Mary Maxakowej, 16-letniej fanki grupy, która od ponad roku publikuje swoje wersety na oficjalnym forum Tattoo. Zdjęcia rozpoczynają się o 15:06 października przed oczyszczalnią ścieków na obrzeżach Los Angeles. Obszar ten jest silnie zanieczyszczony, a personel, około 30 osób, musi podjąć niezbędne środki ostrożności w zakresie BHP. Rezultaty są naprawdę ciekawe. Teledysk, który otwiera się słowami „Pewnego dnia w XXI wieku” opowiada historię młodej więźniarki w zaawansowanym stanie ciąży, którą gra Julia w przeddzień jej egzekucji, której dokona Pluton dowodzący przez Lenę, która po godzinach para się prostytucją. Istnieje wiele interpretacji tego, co jest bardziej krótkim filmem niż tylko teledyskiem. Jest to dramatyczny przekaz antyaborcyjny z powodów religijnych i moralnych. Dystrybuowane są 2 oficjalne wersje teledysku. Początkowa wersja ocenzurowana do emisji telewizyjnej i druga wersja szeroko rozpowszechniana w internecie kilka miesięcy później. Istnieją między nimi znaczne różnice.
Nieocenzurowany teledysk jest prawie 2 razy dłuższy i oczywiście zawiera inną aranżację piosenki. 29 listopada ocenzurowana wersja teledysku zostaje umieszczona wyłącznie na playliście MTV Russia na 2 tygodnie i odnosi natychmiastowy sukces. Kilka dni później zostaje przesłany na YouTube przez kilku fanów i natychmiast staje się najczęściej odtwarzanym teledyskiem w Rosji. Pomimo sensacji, jaką wywołuje szokujący teledysk, Biały Płaszczyk nie odnosi oczekiwanego sukcesu jako singiel i nigdy nie staje się prawdziwym hitem. Czasy, kiedy piosenki Tatu były na szczytach list przebojów, są teraz definitywnie skończone. 7 grudnia sieć telewizyjna STS poświęca Tatu odcinek programu Historia w szczegółach. Pokazuje poruszoną Julię przed narodzinami drugiego dziecka, zajmującą się przygotowaniem pokoju dziecka w swojej willi na obrzeżach Moskwy, gdzie mieszka z Parwizem. To inna Julia niż ta sprzed kilku lat, która wydaje się być nastawiona na stworzenie prawdziwej rodziny. Kamery telewizyjne śledzą również Tatu podczas sesji zdjęciowej, którą robią dla rosyjskiego wydania męskiego magazynu Maxim. Po prawie 5 latach od słynnej publikacji, w której zostały sfotografowane w bieliźnie, gdy miały 18 lat, dzikie dziewczyny powracają, wywołując skandal na grudniowej okładce z seksownym zdjęciem Leny, pozującej z ramionami wokół Julii i jej ciążowego brzuszka. W artykule wewnątrz Lena mówi o artystycznej przyszłości Tatu. Czasami zaczynasz myśleć o ewentualnej karierze solowej, a Julia myśli o tym bardziej niż ja. Osobiście mogłabym w ogóle przestać śpiewać, gdyby coś stało się z Tatu. Jestem teraz kobietą i mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę matką i wychowam swoje dzieci. 12 grudnia na oficjalnej stronie internetowej Tatu ogłoszono wiadomość o wydaniu w lutym maxi-singla Biały Płaszczyk, a także o tym, że premiera albumu Uprawlenie odbrosami, który według prasy miał się ukazać 25 grudnia, została przełożona na kwiecień 2008 roku. W Wigilię Tatu zamieszczają na MySpace pozdrowienia wideo, w których Julia i Lena przepraszają swoich fanów za opóźnienie w wydaniu albumu, obiecując, że ten ukaże się wiosną. 2 dni później Julia jest na imprezie w Moskwie z Parwizem, z której zabrana jest karetką. Następnego ranka rodzi małego Samira. Pod koniec miesiąca Julia i Lena wyjeżdżają osobno do Los Angeles, aby nakręcić teledysk do 220, który będzie drugim singlem z albumu. Powstają 2 wersje klipu, ale dowiadujemy się o tym dopiero jakiś czas później, gdy klip z odrzuconej wersji zostaje wytropiony w internecie przez kilku fanów. To znacznie prostszy teledysk niż ten, do którego przyzwyczajeni są zwolennicy Tatu. W odrzuconej wersji Julia i Lena w przezroczystych plastikowych płaszczach śpiewają w pokoju z lustrzanymi ścianami, poruszając się wśród kabli i wiszących żarówek, które powoli rozjaśniają się i przyciemniają. W internecie znajduje się tylko początkowa część teledysku, która jest prawdopodobnie tylko demem. Oficjalny teledysk jest kręcony przez 1 długi dzień między 6:30 a północą, w specjalnie zbudowanym planie w studiu fotograficznym w Santa Barbara. Wideo ma przypominać produkcję z lat 50. Dziewczyny wykonują kilka zsynchronizowanych kroków tanecznych, ale ogólnie teledysk jest dość statyczny i z pewnością najmniej tatuistyczny ze wszystkich ich produkcji. 5 marca oficjalna strona internetowa ogłasza, że maxi-singiel Biały Płaszczyk zostanie wydany pod koniec miesiąca jako CD i DVD o nazwie Hyperion Plate. W pakiecie fani znajdą również kupon o wartości 50 rubli na następny album, płytę CD z Biały Płaszczyk, nowy utwór 220 i 5 zremiksowanych wersji z pierwszej płyty, a na DVD zarówno oryginalną ocenzurowaną, jak i pełnometrażową wersję teledysku, wideo z zakulis, inne bonusowe utwory i kilka zdjęć. Wieczorem 6 marca dziewczyny wykonują pierwszy prawdziwy koncert w Stanach Zjednoczonych dla 800 studentów zgromadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim. Program obejmuje prawie wszystkie piosenki z trasy Dangerous and Moving z dodatkiem White Rope, angielskiej wersji Biały Płaszczyk, wykonanej po raz pierwszy. W wywiadzie udzielonym zaraz po występie dla biuletynu uniwersyteckiego Julia i Lena przyznają, że były trochę zdenerwowane, ale pełne energii, gdy weszły na scenę. Następnie mówią, że na razie nie mają zaplanowanych kolejnych koncertów w USA, ponieważ są bardzo zajęte w Europie, ale mają nadzieję, że będą w San Francisco w czerwcu.
26 cała grupa przybywa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gotowa na koncert, a Julia i Lena udzielają wywiadu lokalnej gazecie, w którym potwierdzają, że rosyjska wersja nowego albumu jest prawie gotowa, wydanie fizyczne powinno się ukazać późną wiosną. Jednak angielska wersja jest wciąż daleka od ukończenia. Lena mówi następnie, że Tatu w tej chwili nie są związane z żadną wytwórnią płytową i wciąż szukają odpowiedniej. Po serii odwołanych lub przeniesionych koncertów 21 maja w Petersburgu odbywa się koncert poprzedzony sesją autografów w centrum handlowym z okazji wydania maxi-singla Biały płaszczyk Hyperion Plate. Koncert ma się rozpocząć około 21, ale jak donosi następnego dnia internetowy magazyn Paparazzi, Wołkowa skarży się na tak silne zawroty głowy, że organizatorzy muszą wezwać karetkę. Ratownicy medyczni udzielają dziewczynie pierwszej pomocy i decydują się przenieść ją do pobliskiego hotelu, aby leczenie mogło być realizowane w spokojniejszych warunkach. Lena oferuje, że zagra koncert sama, aby nie zawieść setek fanów, którzy przybyli do Petersburga z innych krajów specjalnie na koncert. Koncert rozpoczyna się z ponad 2-godzinnym opóźnieniem, a Lena wypada w tych okolicznościach całkiem nieźle. Podczas występu Lena przeprasza publiczność za swoje błędy, mówiąc, że kariera solowa najwyraźniej nie jest jej pisana i że nie może śpiewać sama. Jej słowa okazują się dalekie od proroczych. Julia wkrótce dochodzi do siebie i następnego dnia wraca do Moskwy z Leną. 2 czerwca na stronie internetowej zespołu pojawia się informacja, że premierę 202 Cat zaplanowano na noc z 4 na 5 czerwca na platformie YouTube. Stacje Muz i MTV Russia odmówiły umieszczenia nowego teledysku na swoich playlistach. 2 rosyjskie muzyczne stacje, które zawsze popierały teledyski pop, w niewiarygodny sposób odrzuciły najnowszy teledysk Tatu, który jest mniej kontrowersyjny niż wszystko, co do tej pory stworzyły. Inne kanały muzyczne w Polsce, na Ukrainie, w Bułgarii i Grecji decydują się od razu na emisję, a po kilku tygodniach dołącza do nich również MTV. Na 6 czerwca zaplanowany był wielki koncert w USA, ale zaledwie 2 dni przed nim na oficjalnej stronie internetowej pojawia się oświadczenie potwierdzające, że Julia jest chora i nie jest w stanie odbyć lotu do Los Angeles. Ten komunikat był podpisany osobiście przez Borisa Rienskiego, co było nietypowym zdarzeniem. Koncert zostaje więc odwołany z zaledwie 2-dniowym wyprzedzeniem, a Rienski prosi o wsparcie dla Julii w tym trudnym czasie. Fani traktują te słowa szefa bardzo poważnie i są zaniepokojeni. Na różne fora napływają życzenia szybkiego powrotu Julii do zdrowia. Rzeczywistość, a raczej prawda, jest inna. Julia po prostu odmówiła lotu z Moskwy do Los Angeles, mówiąc, że ma teraz lęk przed samolotami. Ale po kilku dniach nie bała się już lecieć na wakacje. Zdenerwowany Rienski zagroził jej, że jeżeli jeszcze raz zrobi taki numer, to odejdzie z Tatu. Czerwiec kończy się bez szczególnych uniesień. Dziewczyny pojawiają się na okładce Neon, w której opowiadają o swoim najnowszym singlu, a Lena aktualizuje swój internetowy dziennik, aby uspokoić fanów co do stanu zdrowia Julii. Fanów, którzy są już zniecierpliwieni ciągłymi odkładaniami premiery albumu i niepewnością co do tego, kiedy ukaże się film. 25 lipca Tatu występują na prywatnej imprezie dla holdingu bankowego, a paparazzi, robiąc zdjęcia Julii, dostrzegają w samochodzie Parwiza płytę z przyklejoną do niej karteczką z napisem Snegopady 3 singiel. To pierwsza wskazówka co do tytułu najnowszego i, jak się później okazuje, ostatniego singla grupy. Kilka dni później w internecie pojawia się wiadomość, że nowy album Uprawlenie, którego data premiery była wielokrotnie ustalana, a następnie przekładana, zostanie ostatecznie wydany 2 września. W pierwszym tygodniu września nadal nie ma śladu po albumie, ale w tygodniku Time Out ukazuje się obszerny wywiad, w którym po raz pierwszy dziewczyny odnoszą się do nowego albumu jako Wesołe ulypki, czyli wesołe uśmiechy, a nie tak jak poprzedni Uprawlenie odbrosami, czyli gospodarka odpadami. 8 września duża grupa fanów zostaje zaproszona do obejrzenia filmu You and I w celu oceny. Przy tej okazji pada także informacja, że film nie trafi do kin przed 2009 rokiem. Na początku października Tatu są w Warszawie, aby odebrać nagrodę specjalną na Viva Comet Awards. Julia i Lena udzielają wywiadów w radiu i telewizji oraz spotykają się z fanami. Ich popularność w Polsce jest wciąż bardzo wysoka.
Polska Viva wyraźnie poprosiła o umieszczenie w programie oryginalnej wersji Jasoszła Suma, ponieważ jest ona bardziej popularna w Polsce niż wersja angielska, ale podczas prób dziewczyny odkrywają, że aranżacja, którą ze sobą przywiozły, jest bardzo stara, z kontrmelodiami, które dla Julii nie są już do wykonania. Pomimo próśb Vivy wykonują All the Things She Said. Pod koniec występu Julia i Lena z uśmiechem rzucają w publiczność trofeum, które właśnie otrzymały. Nowy album zostaje wydany 21 października, a z tej okazji dziewczyny pojawiają się w sklepie Sojus w Moskwie, aby spotkać się z fanami i podpisywać plakaty i płyty. Młodzi ludzie przy wejściu, przepytywani przez telewizję, są podekscytowani, że w końcu mogą kupić nowy materiał po 3 latach czekania. Dziewczyny spotykają się z nimi w koszulkach wykonanych przez fanów oficjalnego forum ze wszystkimi ich imionami. W ciągu 2 tygodni Wiesiołyje Ułypki staje się najlepiej sprzedającym się albumem w sklepach muzycznych Sojus, które są jedynym punktem sprzedaży. 10 grudnia oficjalna strona internetowa ogłasza, że Tattoo będą głównymi gwiazdami na imprezie sylwestrowej MTV. Finalnie wszystkie grudniowe występy są odwołane, ponieważ Julia jest chora. Jednak po południu tego dnia została sfotografowana z Parwizem i Wiką na imprezie Nieposied. Nie wyglądała na chorą. To jest moment, w którym ultimatum, które Boris postawił w czerwcu, zostaje ostatecznie wprowadzone w życie. Julia zdaje się zignorować dane ostrzeżenie, ale skutek tego wkrótce odczuje. Ciemność, która zaczyna się zbliżać do przyszłości Tattoo, nie jest widoczna w noworocznym wideo z pozdrowieniami, które Julia i Lena zamieszczają w internecie. W lutym 2009 roku Julia wylatuje do Los Angeles, aby świętować swoje urodziny. Spotyka jedną z fanek, zapaloną foramowiczkę i zwierza się jej, że chce rozpocząć karierę solową w Stanach Zjednoczonych, ale nie chcąc opuszczać Tattoo. Dziewczyna utrzymuje to w tajemnicy, ale kiedy artykuł w internetowym magazynie Paparazzi podaje te wieści z innego źródła, to postanawia ujawnić te informacje, aby uspokoić fanów co do przyszłości grupy. Ale wieści o pożegnaniu Julii rozbrzmiewają na wszystkich forach internetowych i blogach. Magazyn Paparazzi próbuje uzyskać jakieś bezpośrednie potwierdzenie i w końcu udaje się skontaktować z Wołkową, która zaprzecza, że nie ma najmniejszego zamiaru zrywać partnerstwa z Leną, nawet po to, by podążać za karierą solową. To, co faktycznie wydarzyło się przed tym, staje się jasne dopiero 3 lata później. Rjęski na początku roku poprosił Lenę i Julię, aby przyszły do biura. Oficjalnie ogłosił dziewczynom, że jego działalność w Tattoo dobiegła końca i że nie chce już mieć żadnych powiązań z Julią. Zaproponował Lenie współpracę przy jej solowym projekcie, a ona się zgodziła. Wszystko odbyło się bez żadnych spisków i oddzielnych negocjacji. W ten sposób zamknięto Tattoo i otwarto projekt Leny Katiny. Projekt Tattoo kończy się więc w mroźny zimowy dzień w Moskwie, dokładnie 10 lat po jego rozpoczęciu. Bez Rjęskiego nie ma pieniędzy, personelu ani zarządzania. Dziewczyny nie są już tak zgrane jak kiedyś. Można je nazwać 2 profesjonalnymi koleżankami, które dobrze się znają. To była decyzja długo dojrzewająca, taka, której każda ze stron się spodziewała. Na stronie poinformowano, że nie odbędą się już żadne publiczne koncerty, a dziewczyny wezmą jedynie udział w akcjach promocyjnych filmu. Po południu tego samego dnia, w którym ukazuje się oświadczenie, Julia spotyka się ze swoimi fanami w Moskwie, a zapytana o przyszłość wyjaśnia, że ona i Lena są nadal przyjaciółkami, że ma już kilka piosenek jako solistka, a następnie porównuje przyszłość Tattoo z przyszłością Black Eyed Peas, gdzie Fergie kontynuuje karierę solową obok swojej pracy z zespołem. Teledysk Śniegopady jest odtwarzany po raz pierwszy w nocy 17 kwietnia w ramach bloku Newsblock w MTV Russia, a kilka godzin później 2 jego wersje zostają przesłane do internetu. Wersja telewizyjna i specjalna wersja o nazwie Zawał serca z efektami dźwiękowymi, ale bez muzyki. 19 kwietnia Tattoo mają wystąpić w Pałacu Kremlowskim w Moskwie w ramach obchodów 18-lecia Nieposedy, co zapowiedziano na oficjalnej stronie internetowej szkoły. Ale Leny tam nie ma. Jest w Los Angeles i ćwiczy z zespołem jako solistka. Jest to pierwsza oficjalna okazja do potwierdzenia słów oświadczenia. Staje się aż nadto jasne, że życie zawodowe dziewczyn nie kręci się już wokół Tattoo. Lena wraca do Moskwy na początku maja.
ona i Julia są gośćmi konkursu piosenki Eurowizji, który w tym roku odbywa się w stolicy Rosji. Na ceremonii otwarcia zaśpiewały Nie wier, nie boj się. Obrazy z ich występu w 2003 roku przewijają się na telebimie obok sceny, a Lena i Julia patrzą na siebie i uśmiechają się. W półfinale 2 dni później Tatu dają pamiętny występ Not Gonna Get Us, ale nie z powodu ich śpiewu, cała piosenka jest z playbacku, ale dlatego, że na scenie jest z nimi cały chór Armii Czerwonej. Oni również śpiewają z playbacku, a także ogromna rzesza tancerzy, a nawet różowy czołg i niebieski myśliwiec MiG. Mniej więcej w tym czasie w kioskach pojawia się wydanie magazynu OK, które oprócz nowego zdjęcia 2 dziewczyn razem na okładce zawiera artykuł o Tatu, w którym dziewczyny spoglądają wstecz na swoje 10 lat razem. 31 maja przypada 10. rocznica Tatu, a z tej okazji MTV Russia dzień wcześniej nadaje długi wywiad z Julią i Leną. Szczególnie znamienne jest to, że wywiad jest przeprowadzany oddzielnie z każdą dziewczyną, których życie zawodowe jest teraz całkowicie oddzielone od siebie. Ale to prawdopodobnie z powodu tej właśnie okoliczności Julia i Lena mogą teraz odpowiadać na pytania dotyczące Tatu szczerze i osobiście po raz pierwszy w historii zespołu, o czym świadczą te słowa Leny. Julia i ja jesteśmy swoim przeciwieństwem. Julia zawsze widzi siebie w roli lidera i musi skupiać na sobie całą uwagę. A ponieważ wiem to o niej i wiem jaka jest, zawsze stawiam się w tle. Pod koniec lata na oficjalnej stronie zespołu pojawiła się informacja, że album Waste Management, który jest międzynarodową wersją krążka Wiesiołe Ułypki, składają się na niego utwory przetłumaczone na angielski oraz takie, które powstały tylko w tym języku. Prawa do dystrybucji kupiła niezależna wytwórnia fonograficzna, która album wyda tylko na terenie Ameryki Południowej. W listopadzie na antenie MTV Brazil ukazał się teledysk do singla White Robe, czyli angielskiej wersji singla Śniegopady. W tym samym miesiącu poinformowano, że premiera albumu Waste Management odbędzie się 15 grudnia na terenie Brazylii, Argentyny i Chile. Album został też wydany w Rosji oraz w formie elektronicznej w Stanach Zjednoczonych i Europie za pośrednictwem iTunes. W 2011 roku Katina oraz były management Tatu ogłosili konkurs na remiksy z 2 ostatnich albumów, a wybrane w drodze głosowania propozycje wydano na płycie Waste Management Remixes, co możemy uznać za ostatnie wydawnictwo grupy. W kolejnych miesiącach dziewczyny poświęcają się całkowicie swoim solowym karierom, unikając wszelkiego kontaktu ze sobą, nawet telefonicznego. Never Forget, debiutancki solowy singiel, nie przynosi Lenie wielkiego sukcesu, ale zremiksowana wersja Dave'a O.D. osiąga pierwsze miejsce na liście Billboard w sekcji Club Dance. Julia o włos przegrywa eliminację Eurowizji w 2012 roku, a latem wydaje swój singiel Didn't Wanna Do It. Obu dziewczynom nie udaje się jednak wyprodukować całego solowego albumu, pomimo wielokrotnych zapowiedzi, szczególnie ze strony Leny. Dochodzi do tego dopiero w 2014 roku. Tatu pozostają bardzo popularne w Europie, pomimo upływu czasu i faktu, że grupa się rozpadła. W lutym 2012 roku All the Things She Said powraca na europejskie listy przebojów, a 2 października dzieje się coś nieoczekiwanego dla fanów Tatu, którzy w tym czasie są już pogodzeni z tym, że dziewczyny pozostaną osobno. Debiutancki, międzynarodowy materiał doczekuje się wydania edycji z okazji 10 urodzin. Krążek zawiera niepublikowany utwór A Simple Motion, a także kilka nowych remiksów. W miesiącach poprzedzających wydanie Julia przyznała, że jest gotowa spotkać się z Leną po raz pierwszy od 2 lat i omówić z nią możliwości jakiejś formy współpracy, ale wszyscy uważają Borisa Rieńskiego za przeszkodę nie do pokonania. Chociaż 11 grudnia po raz pierwszy od 3 lat dziewczyny spotykają się na wykon w rumuńskiej wersji programu The Voice. Kilka dni później, podczas gdy fani grupy gorączkowo czekają na więcej szczegółów, spotyka ich kolejna niespodzianka. Lena odchodzi od Borisa, aby stać się pod każdym względem niezależną piosenkarką.
Choć dziewczyny ponownie trzymają się za ręce, to ich współpraca ogranicza się tylko do kilku występów. Katina nie wydaje żadnych nowych singli w 2013 roku, częściowo z powodu kolejnych problemów z głosem i poświęca większość swojego czasu na występy w klubach w Rosji i promocję filmu Zombie Vacation, w którym gra. Próba nawiązania lepiej zorganizowanego i trwałego ponownego spotkania na początku 2014 roku jest ogromnym rozczarowaniem. Tatu są zaproszone do występu na ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. I chociaż jest to tylko pre-show i nie będzie transmitowany na cały świat, to powracają na nagłówki gazet i do plotkarskich kolumn na całym świecie, jak za dawnych złotych czasów. Wydaje się, że to może być naprawdę początek nowej ery. Tydzień po występie w Soczi niespodziewanie pojawiają się w Big Love Show w Moskwie, tradycyjnym wydarzeniem muzycznym organizowanym w walentynkową noc. Wykonują nową piosenkę z rosyjskim raperem Legalize. Entuzjazm fanów z powodu ponownego spotkania trwa krótko. 4 dni po występie Lena umieszcza na swoim kanale YouTube wiadomość wideo, w której oskarża Julię o robienie wszystkiego, co w jej mocy, aby przejąć całkowitą kontrolę nad nowym artystycznym kursem grupy, posuwając się nawet do sugestii, że Lena może zostać zastąpiona przez inną rudowłosą z kręconymi włosami. Lena stwierdza, że jakikolwiek rodzaj współpracy lub dialogu jest niemożliwy. Kilka godzin później na oficjalnej stronie grupy na Facebooku pojawia się ikoniczny czarno-biały obraz dziewczyn z odwróconymi plecami, co wydaje się potwierdzać, że tym razem separacja jest ostateczna, ale telenowela trwa. Katina ogłosiła, że Tatu powróci na scenę w 2022 roku. Dziewczyny wzięły udział w tribute Tatu, który pierwotnie miał odbyć się w 2021 roku. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną zdecydowano się przełożyć go na wiosnę, rok później. We wrześniu dziewczyny wystąpiły na stadionie Dinamo w Mińsku w ramach wydarzenia Owion Show. Następnie w maju 2023 roku odbył się kolejny występ na imprezie sportowej, tym razem na stadionie Gazpromu w Sankt Petersburgu. A co z karierami solowymi? Ostatni singiel Lena Katina wydała 8 grudnia 2024 roku. Nie pojawił się nawet do niego klip, a w serwisie Spotify odsłuchano go jedynie 29 000 razy. Julia Wołkowa zupełnie porzuciła nagrywanie muzyki. Ostatnia piosenka pojawiła się w 2017 roku. Za to chciała iść w politykę, zgłaszając się do partii Jedna Rosja, uważaną za polityczne zaplecze Putina. W prawyborach o nominację partii otrzymała zaledwie 919 głosów, przegrywając z Michaiłem Kizewem, stosunkowo nieznanym mężczyzną, który otrzymał ponad 36 000 głosów. Wprawdzie historia Tatu jest niesamowita, to niesamowicie też zakręcona jak ruski słoik.